Komuś to w domu przeszkadzało. Starsze pokolenie, które wymiera, młodzi przejmują. Bardzo często to jest nawet gdzieś po piwnicach. Oni to wyciągają i donoszą. To jest wszystko towar drugiej ręki. A czasami już trzeci. Tam paręnaście lat temu, to mówię, tu przed 10 była kolejka, nie? Szperacze przychodzą i wyszukują. I niektórzy nawet 3 razy dziennie przyjdą. Przychodzą stali klienci, co chociaż niektórzy przychodzą tylko, żeby powiedzieć dzień dobry i zobaczyć, co jest i idą dalej, nie? Szef kupił, nie wiem od kogoś kupił, cały taki worek tych ołowianych żołnierzyków, kiedyś były takie ołowiane. I ten worek u nas był bardzo drogi, bo ten worek kosztował 250 zł, całość. I akurat to był pierwszy klient, kazał sobie wysypać, nie, i mówi bierze. A następny do mnie mówi, 3 żołnierzyki były, co chodzą po 1000 zł. Za 50. Co? Drugiego takiego sklepu nie ma jak tu. O. Tu się tanio kupuje i tanio sprzedaje. No i co jeszcze? To jest czysty żydowski handel. Czemu Nie ma już żydowski? takich sklepów. Że jaki żydowski? No bo Żydzi tak handlowali. Tak? Dawaj 2,50. Także dobrze, że nie ma konkurencji, bo to jest nasz jedyny punkt w Poznaniu. Ile? 2,50. 2,50, no proszę. Pierw było 5,50, a że ja przyszedłem jest 2,50. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Już daję. Proszę. Dzięki. Dziękuję. No proszę. Kupiłem do wiewiórek słonecznik. W sklepie kosztuje 5,50, a tu 2,50. I tak się dorabiam. Przez to mam 2 samochody. No już dobra, idź już, idź. Wyjdź sam, bo cię wyprowadzę. Nawet paragon dostałem. Tu mamy też na przykład pana jeden przyjeżdża z Olsztyna. Tak raz na 2 miesiące, nie? I on tam już jest nastawiony, że bierze te wyroby z Koła, czy z Włocławka, czy kryształy w tej chwili, nie? No, z Wrocławia też przyjeżdżają tutaj do nas. Praktycznie z każdego zakątka chyba, nie? Tu mam takiego stałego klienta, co po kasety przyjeżdża też, nie? No, ale też mówię, to już takie muszą być już nie z disco polo, nie? Bo to już nie raczej. No, dużo też klientów przychodzi, bierze stare fotografie. Mam do klienta, który zbiera te stare fotografie i później drąży temat. Skąd ta fotografia przychodzi i mówi, że czasami się ludzie odezwą gdzieś tam na jakieś portale, ja to rzuca, także sporo zdjęć odnalazł dalsze, na przykład jakieś rodziny, nie? No bo ludzie wyrzucają też te stare fotografie. A mówię, nie wszystkie są podpisane, nie? A jak już są z Poznania, no to już mówi, nie odpuści, drąży temat do końca. Szef jest tak, dobry człowiek, o. No czasami mówię, że ma nie brać, bo tego mamy, no ale mówi, przyjdzie kobietka, mówi, że nie ma na chleb, no to co? On tym żyje, nie? Tylko czasami mówię mu, żeby nie kupował takich różnych, no, tych butów, bo już te butów to ma tyle, co w marketach tyle nie mają, co on tutaj ma, nie? Bo to, że ma tu też tam w piwnicy z tyłu, nie? Na cały takie widza tego, nie? To tego w życiu nie jest w stanie sprzedać, no i ma tu był, nie? Kiedyś może jeszcze, jak tak był bardziej sprawny i miał auto, no to jak ktoś gdzieś blisko mieszkał i to jechał do mieszkań, nie? Ale w tej chwili już nie. Tylko tyle, co oni przyniosą teraz tutaj do skupu, co przychodzą klienci, nie? I to też praktycznie są ci sami ciągle, nie?
Wie pani, no z tymi ludźmi to jest kłopot, nie? Bo to też czasami gdzieś porwią, przyniosą, nie? No, na przykład dary od sióstr dostają, to tutaj przynoszą. I to różny towar przynoszą, łącznie z jedzeniem, nie? No ale jakoś tam im zawsze wspomagał ich, żeby no mieli na ten chleb, czy tam no, na piwo też, nie? No niech żyje i jak najdłużej, no ale to widać, że powoli on już marnieje w oczach, nie? Szef się skupiał przede wszystkim na kasetach magnetofonowych i wideo. Bo okres czasu miał, że był w zasadzie jedyną hurtownią taką, co miał te kasety. I to było na Krzywoustego najpierw. Później otworzył punkt na Ratajczaka, że już ta działalność się bardziej szersza robiła, no bo już skupywał w zasadzie wszystko to, co ludzie przynosili, nie? Odzież, sprzęt, RTV, no co jeszcze, porcelana, szkło, wszystko, co ludzie tam mieli. I to jeszcze później, następny raz mieliśmy punkt drugi już na Powstańców Wielkopolskich. To była wielka hala, nie? Tam było, mówię, bardzo dużo i książki były posegregowane, szkło, wszystko, no a tu niestety jest malutkie i trzeba upychać tam, gdzie jest miejsce po prostu, nie? My na Powstańcu nam wypowiedzieli umowę, bo już były plany do czego innego, to został tylko tutaj teraz tylko ten jedyny punkt, co mamy, nie? A co jeszcze mogę? Jakieś szprotki No są w oleju, w oleju? Po ile są? po 3,50. To poproszę Jedną? jedną. Wylejemy dla puszki. O, jaki ładny termin jeszcze. A masło jest może? Nie, cukier. Tańsze masło może jest? Nie, Ile było? Złoty 50? 3,50. A. Dam 5 złotych. Masz. Dziękuję. Dawaj, za dużo złotówkę wydałam. O Jezu, raz to nic by się nie stało. No to jest stały klient też, co No, przychodzi stały klient jest. i głowę zawraca. No. Nie, ja z reguły tu przychodzę kupować i oglądać, nie? Bo tu dla mnie to jest muzeum i sklep. A że mnie w domu nie lubią, to przychodzę tu. No. Do I widzenia. mnie oglądać jako eksponat. Miłego dnia. Jest duży powrót do rzeczy już używanych. Niektórzy się tego wyzbywają, ludzie zmieniają mieszkania, przeprowadzają się i wtedy im to zaczyna przeszkadzać. Młode pokolenie patrzy na to troszeczkę zdziwieni, troszeczkę zaskoczeni tym, co można. Nawet nie wiedzą niektórych rzeczy, do czego to może służyć. Młodych bardzo dużo zaczęło przychodzić, gdzieś no nie wiem, czy z 1,5 roku temu. I no to się tam później zapytałam, to, że pojawił się na Instagramie jakiś filmik. Ktoś sfilmował i rzucił to miejsce tutaj. Pokaż do tego babcia Jakiego babcia znowu? niebieskiego. Zabijesz się dziecko, to już nie wypada tobie w takich chapciach chodzić. Gdzie pójdziesz? Działkę sprzedałaś? Coś ty. Oto na działkę będzie możesz mieć. wyrównana i zrobiona, poczekaj. Ja wiem, zapiszesz mi tą działkę, No czekam ja. cały czas. To muszę się penerstwa pozbyć. Bo tam jakiś cyganie, ktoś tam mieszkał. Puściłaś na działkę cyganów? Tutaj, bo ja tam siedziałam, nie? No to Ale- ktoś przecież tego ale- pilnuje. Słuchaj, tak, pilnuję ci. To, ja będziesz płacił. Przychodzą i to dosyć często, bo jakieś te perełki dla nich to jest w ogóle magia ten sklep. Prawdę powiedziawszy, no komuna robiła ładne rzeczy. Robiliśmy, nie? Młodzi już też nie wszystko wyrzucają w tej chwili, tylko no najpierw sprawdzą w internecie, co to jest i ewentualnie jaką korzyść można z tego mieć ze sprzedaży. Szef skupuje, nie płaci drogo, ale też niedrogo sprzedajemy towar, nie? Także u nas za 100 zł to już musi być coś naprawdę luksusowego, żeby sprzedać, nie?
niektórzy twierdzą, że to pewno po zmarłych. No wiadomo, jak babcia jakaś umrze, no to wiadomo, że rodzina robi czystkę, nie? To zresztą teraz są nawet firmy, które się ogłaszają, że sprzątają mieszkania po zmarłych też, nie? A najdziwniejszą rzecz, jaką miałam, to miałam koronę, złotą koronę ze zębów. Ta koronka też zeszła, tym bardziej, że ona była złota, nie? Więc komuś tam wyciągnięta była po śmierci pewnikiem, no bo nie ma innej opcji raczej, nie? Proszę, nie jest to paczka świąteczna, ale bardzo dobre rzeczy. I szyneczka też jest. Tak, i to Proszę. muszę zapłacić. I obrusik ładny biały, tylko musisz go wyprać i wyprasować. Wiem, wyprać, chciałeś powiedzieć. No mówię, wyprać i wyprasować. No, bo przy to tam po jakiejś babci było, wiesz, ja babcia to już Ale jest obrusik haftowany, takiego jeszcze nie masz. mam mały. Mały? A ten będzie na duży stół. Przyjmiesz gości, to wiesz, jak znalazł. Do mnie nikt nie przychodzi. Jak to nie? No przecież cały czas przychodzą. Tak, przychodzą. Są to ładne rzeczy, bardzo takie no, nietypowe, które już normalnie się nie dostanie, bo ten nowy dressing jest zupełnie inny, zupełnie w innym stylu. Każdy ma świadomość, co kupuje. Kupuję używany samochód, to też nie mam reklamacji. Gdy jestem w pobliżu, to zawsze tutaj wejdę. Zawsze wejdę, bo ja nigdy nie przychodzę tu po coś. Zawsze przychodzę i kupuję, co mi się spodoba. Szukałam pracy, a mieszkałam na Ratajczaka i u mnie w podwórzu właśnie był ten sklep. Także no 19 lat minęło. To ja wszystko wiem, co się tu dzieje. Tu się można wszystkiego dowiedzieć. No, o mnie też coś się dowiedziałeś? Oj, kochana, ciebie znam całe życie, więc co mam się dowiadywać? No, co? Takie miejsce jest bardzo wskazane, bo naprawdę wiele rzeczy jest bardzo cennych takich, których po prostu jest coraz mniej na rynku, a jednak ludzie za tym tęsknią. Także dla poznaniaków to jest takie troszeczkę miejsce kultowe.